O, tu. Stój. Dotarliśmy na kanion Matka. Doszliśmy... Gazuar. Bang, bang. Dotarliśmy do Skopje w Macedonii. Niestety wiadomo, jak to duże miasta, moglibyśmy spać na dzikusa, ale kręcił nas jeden hostel z takimi jakby kabinami zamykanymi do spania. Jak to się nazywa? Klepsydry? Nie klepsydry, coś podobnego. Kapsuły. Więc idziemy do niego. Mamy 15 minut z buta. Zapłaciliśmy 14 euro za noc. Wzięliśmy sobie na jedną noc i istnieje szansa, że sobie przedłużymy na drugą noc. Nie no, tu jest bogactwo, nie? Macedonia jako stolica to... Ej, tu jest ten deptaczek, no. A my idziemy prosto. Taki mamy hotel. Hotel de Coca. Złote tace do śniadania są. Jesteśmy już w hostelu, zrobiliśmy check-in. Tak wyglądają komnaty do spania. Tutaj są łazienki, elegancko, to wygląda. Kibelki. Kabina z prysznicem. Spoko. Sylwia za pieniążka was nie kurwa. Kartą. Ej, to do wózka są takie. Pytam się laski w hostelu, gdzie tutaj można tanio zjeść. Ona mówi, tu na rynku macie dużo restauracji. Ej, waliśmy się spać dzisiaj na dzikusa, bo nas pan wystraszył, że nie wolno spać tutaj w tym mieście, ale on mówił o terenach zielonych. Nie mówił nic o asfalcie. Miałem kiedyś taką historię, że Sylwia miała tam złamaną nogę czy coś i ona jak leciała do Polski, to ja ją byłem odwieźć i my wieczorem polecieliśmy, ona pojechała do domu, a ja zostałem spać na lotnisku, wziąłem sobie śpiwór, bo to była zima, nie? I wiesz, na lotnisku różnie. I śpię, przychodzi jakaś laska i kładzie mi torebkę z jedzeniem. Wyglądałem jak bezdomny. Nie minęło 15 minut, przyszedł inny żul i mi zabrał mi to. Rozumiecie? Oszukali mnie, banda złodziei. Jaka faza? Muszę wam powiedzieć, że jestem mile zaskoczony tym miastem i wcale nie żałujemy, że tutaj przyjechaliśmy i śpimy za hajs, dlatego że jest bardzo ładnie. A, jest Macedonia Północna, jest mix. Mix Albania, Macedonia, Serbia, Kosowo? Kosovo, Albania, same. I ma Turska, Rom i koktajl mix. Koktajl mix. 2 miliona. Koktajl mix. Maja, to są ładne ptaki. Macedonia Północna, Grecja? Grecja? No. No, problem. Problem Grecja. Problem Grecja, Macedonia i Macedonia Północna. Macedonia nie ma problem co Grecja. Grecja i ma problem z Makedonią. A Macedonia problem, korona? No, nie ma. Polonia nie ma. Polonia, Polak. Polska. Ale Polska nie ma. Polska silna. Polska dużo wódka, nie ma korona. Nie ma korona. To jest Macedonia, rakia. Tradycja rakija. Rakija. Rakia, ova ti je rakija, ova ti je
Macedonia, rakija, da. tradycjonalna. Tradycjonalna. Rakija. Rakija, da. Alkohol. In Polonia Binder. Tam są dość drogie knajpy, kilka knajp, tam dalej jest taniej. Tam mieszkaliśmy wcześniej, a tam daleko jest to Najtaniej. osiedle. Tam idziemy. jest to osiedle lokalsów. Tam są takie lokalne knajpy i ten. Ładna jest ta fontanna, co? Spektakl. Nie no, robi wrażenie, nie? Naprawdę jest ładny. No. Sławek jest tutaj. To idziemy tutaj czy dalej? Idziemy tu czy dalej? A miało być tam do mordowni. A to jest samoobsługa? So, Krzyż, dół, góra, prosto. Gezuer. Jak ci nie pozwoli tu korzystać? Jezuar. Na zdrowie. Na zawodka. You are very good. Dobra, okej, jedziemy teraz, mamy podwózkę do miasta. Jedziemy spać. Ta ambasada Rosji jest. Czyli wy pierwsi jedziecie. Ja założyłam okulary przeciwsłoneczne. Ambasada. Jest impreza, słuchajcie. Takich ludzi tu poznaliśmy, to nikt nie poznał, nie? Aha. Hej! Brr! Look! Safe house, space to the case, nigga. High-tech hoodie, nästan done race, nigga. Passaron baruti, bossy script, nigga. Nu på kamp om mer med disa episa. Jämt du ett av blicken med to deep in en Ibiza. Stop the music. Memo jag tisa. Sätt du chetlista, nog delen topplista. Men din par app och hjälp till ni farbror breci. Måste smoka per luga, sätt i chirop, chara versi. Bardzo polecamy hotel Koko. Koko Hotel. Znaczy to jest hostel. Ale bardzo fajny. Za dwie osoby za 55 zł to jest spoko, nie? No spoko cena. Fajny standard. Jesteśmy już trochę ogarnięci. Idziemy teraz pod hotel Sławka, dlatego że jedziemy dzisiaj na Kanion Matkę. A wczorajszy wieczór był wielkim zaskoczeniem, dlatego że poszliśmy do takiej typowej mordowni pubu. Byliśmy po jednym piwie, a wyszliśmy tak pijani. Jeszcze nas odwieźli do domu. Mamy się gdzieś tam spotkać. Idziemy jeszcze na jakąś szamkę. O dziwo przedłużyliśmy booking i wyszło na stanie jak wczoraj. Ogólnie Macedonia jest bardzo pięknym państwem, znaczy się Skopje jest bardzo pięknym miastem. To przede wszystkim jest tanio. W Skopje jeżdżą angielskie autobusy. Dwupiętrowe, czerwone. Dotarliśmy na Kanion Matka. Dotarliśmy szlak trekkingowy z parkingu. Na razie szukamy w ogóle początku tego szlaku. Jest fajnie. Jeżeli tak wygląda rozbudowana infrastruktura tego miejsca, to ciekawe jak wygląda dzikość. Ogólnie Macedonia jest dużo zieleńszym krajem od Albanii, dużo bardziej zróżnicowanym. Wow! O kurde! Elo mordo! Niebezpieczna, seksualna. Nic ci się nie stanie, bo jak mam odpalony aparat, to zawsze jest wszystko ok, ale jak go wyłączę, to wtedy musisz się bać. To jeżeli jest na początek szlaku, to faktycznie może być ciekawie. Kurde, normalnie można tutaj spać w namiocie. To co, uderzamy na Świętą Nikolę. Już trochę weszliśmy. Szlak jest ciekawy, bo
Co chwilę widzimy polską flagę. Jest biało-czerwony. Tak to wygląda. Taki trochę udeptany, trochę kamienisty szlak. Tam jest parking, także wcale się jakoś dużo nie oddaliliśmy, ale jesteśmy już jakieś 300 metrów w górze. Ogólnie szlak do tej St. Nicola, do świętej Nikoli, to jest bodajże jakiś kościół albo kapliczka. Później prowadzi na dół do przystanku promowego. Widzieliśmy, że nie ma mostu, tylko trzeba przepłynąć łódką na drugą stronę rzeki, czyli w tamte rejony. Tam. I tam można iść dalej takim bardziej turystycznym szlakiem. O, widać ten szlak. O, widać, tam idą ludzie, popatrz. Tam jest ten turystyczny szlak. O, tam. Okej. Ja wszystkie informacje, które wam teraz podajemy, znajdziecie ich opis do mapki Google, ewentualne ceny na naszym fejsie albo w opisie filmu. Także czytajcie, komentujcie, dajcie suba. 5 km. Nie, ona jest tutaj cały czas. Ona jest, ona tam siedzi. Wiadomo. O, tu. Wow! Stój. O ja. My musimy iść normalnie w prawo na St. Nicole cały czas, żeby tam nie pójść, to tutaj stoją znaki. Wszystko jest ok, oprócz tego jednego elementu. Niebieskiego. Widzisz, on ma inną barwę ogona, bo on już nie jeden ogon stracił. Pokazuj mu zieloną trawkę, odsuńcie się na... Wydaje mi się, że dotarliśmy do St. Nicola. Ja bym to tłumaczę jako święta Nikola. W ogóle nie rozumiem tego całego języka tutaj. Mówi się w połowie jak po polsku, ale czyta się bardzo ciężko, bo czyta się po grecku. Nie ma w ogóle angielskich napisów. Kupić! Denar. Może? O, Można. dobrze. A ile? A ile? I Coca-Cola. Piwo. Piwo numer 427. Kazuar. Lecą po ciebie. Mega fajna miejscówka jest ta St. Nicola. Wbijamy do kościoła. To jest chyba też ortodoks, nie? Kto patrzy, ale ludzie są okropni. Ściany podpisywali, nie? No, takie stare balony. A ten jest, patrzcie, 1955 napis. Ciekawe, czy to jest możliwe, czy ktoś Musieli tu schował. przyjść, nie? I pomagać. No. Tu się można wpisać do księgi. Ciekawe, czy byli jacyś Polacy. Jest. Najlepsza wyprawa to piękne widoki, strome podejścia, pyszna kawa oraz zgrana ekipa. Polska 2021. Na obiad by było, bierzcie tę kasę. Nasza koleżanka, jak poszliśmy na tarnicę i tam ludzie pod ten krzyż na tarnicy rzucają kasę, to ona pozbierała te pieniądze. Później zeszliśmy na dół, robiłam nowiutkim telefonem odebranym dopiero co z salonu zdjęcie nam. Jej tak wpadł, że ekrany ma wystający ostry kamień i tu. Kanion Matka. Rzeka, do rzeki. Wow, nawet stromo jest, ci powiem. O kurwa, wow. Jak widzicie, szlak biało-czerwony jest dość wymagający. Po prostu trzeba uważać. Dobrze jest sobie znaleźć jakiegoś kija do podparcia, dlatego że te wszystkie kamienie jadą. Ok, dotarliśmy na sam dół tego szlaku świętej Nikoli. Po drugiej stronie jest restauracja, ale kolor wody jest obłędnie zielony. Dobra, bo nie włączyłem nagrywania. Przypłynął chłopak do nas, może ma, nie wiem ile ma, 9 lat może. I czekaliśmy tutaj około 15 minut na was. I w tym momencie on teraz, jak nie wiem, czy was widział, że schodzicie, czy co, przypłynął i mówi, że 30 denarów za przepłynięcie. Ja mówię, dobra, że spoko, tylko poczekaj, bo idzie 2 kolegów.
Dobra, płyniemy. Gdzie jest piwo na pokładzie? A tu patrz, otwiera. A tu otwiera włas i tam ma browary w lodówce. Pani może to ogarnia. Całe życie będzie tym pływał. No dawaj mordo. Kamera, ostatni raz zestrzelę cię. Na kubka? Zimna. Ale jemy placka. Ale pycha. To jest jak krokiet. Jak polskie krokiety. Pyszne. Tak są robione tradycyjne burki. Ciasto jest składane do takich pojemników. Chłopak tutaj pali i robi żar z węgla i z drewna. To jest wszystko przysypywane i tak one się pieką. To jest po prostu mięso albo ser zapiekany po prostu w cieście francuskim tak jakby. Ale oni to wszystko robią ręcznie. Wróciliśmy z kanionu i jesteśmy tak wpadnięci po wczorajszej nocy zachwanej, że zawijamy się do hotelu przespać, wziąć jakiś prysznic i wieczorkiem uderzamy na centrum. Może się Adi odezwie, nasz nowy kumpel. Mamy tradycyjne macedońsko-tureckie jedzenie. Nie są wymiksowani tutaj kulturowo i jesteśmy w tureckiej knajpie. Mamy pyszne żarcie, herbatę turecką. W ogóle akcja była taka, że pan nam powiedział, że jak się chcemy napić, nie powiem teraz, bo stoi tu obok, chmielowej zupy, to żebyśmy sobie poszli gdzie indziej, bo tutaj nie dostaniemy. Nie ma chlania. Jak ci smakuje? Nie. Super. Zawitaliśmy dzisiaj rano do tureckiej knajpy. Bardzo nam zasmakowało to ich jedzenie. Tu mamy jakąś jajecznicę z kiełbasą, z serem, mega tłuste żarcie. I mamy rozkminę, czy jedziemy dalej na stopa, bo okazało się, że w sumie dobrze by było, jakbyśmy wrócili do Polski dzisiaj. Ale to jeszcze was poinformujemy, jak to będzie wyglądać. Najwyżej dokończymy podróż jeszcze w Polsce. Wymeldowaliśmy się już z naszego hotelu Dekoka i czekamy teraz na Majena Sławka. Plan był taki, że jedziemy na północną Macedonię, na północ północnej Macedonii, ale wczoraj dowiedzieliśmy się, że jedna osoba z naszej rodziny trafia do szpitala w niedzielę, więc jeżeli mamy opcję wrócić, to wracamy do Polski, dlatego że zawsze możemy kontynuować naszą podróż, a jednak rodzina jest najważniejsza, także w tym momencie po 2 tygodniach kończymy naszą wyprawę. Nie była ona może taka, jak ją zaplanowaliśmy, typowo na spontanie, na hardkorze, na dzikusa, ale było mega fajnie, zobaczyliśmy mnóstwo rzeczy. Także dzięki, że nas oglądacie. Napiszcie komentarz, jak wam się podobało, dajcie łapkę, subskrypcję. Pozdro.
Wyjeżdżamy na Serbię, a na Macedonii nikt. Pusto. Dużo aut jedzie ogólnie na Bałkany, nie? No. Dzisiaj sobota, a jest trochę samochodów, a wracają ludzie, nie? Stoimy. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Belgradzie na Szamę. Zobaczymy, co Serbowie mają najlepszego. Ja już widzę, że coś mi się będzie tam podobać, jakaś mięso w bólach. Gulasz w bułce. Ale piękne, no. Mój dziadek taką miał. Złamał ją. Fajna zastawka. Zastawa Skala. Stoimy właśnie na granicy serbsko-węgierskiej. No i jest meczyk. Zaraz leci piwerko. Mieliśmy taką sytuację przed chwilą, że staliśmy 2,5 godziny w kolejce na granicę węgierską i dojechaliśmy i mieliśmy za dużo fajek. Na Macedonii nam powiedzieli, że możemy mieć po jednym bloku na głowę, to kupiliśmy sobie normalnie 3 na legalu, żeby nie było przypału, a gościu mówi, że możemy mieć po 2 paczki, żeby nam nie wpieprzyć mandatów. To nam kazał zawrócić, stoimy znowu w tej samej kolejce i jeszcze musiałem iść do śmietnika, do celników, myślałem, że mnie zawiną w ogóle, żeby wyrzucić 25 paczek papierosów. Chcieliśmy przeoszczędzić, nie, na fajkach. Niestety celnicy cofnęli nas i musimy wyrzucać nasz bagaż papierosów. Śmieszniejsze jest to, że są ludzie, którzy wożą papierosy pociągami nielegalnie i oni tego udawają, że oni tego nie widzą. Oni udają, że tego nie widać. A ty masz, człowieku, 20 paczek zamiast 8 i jesteś największy przemytnik. Tutaj by cię położyli na glebę, kajdanki, człowieku, zrobiliby takie przedstawienie, że szok. Mamy już bliżej jak dalej. My już w Polsce właśnie się przypakowujemy. Miało być dla dzikusa, a wyszło pół na pół. Ale wiadomo, rodzina jest ważniejsza, także dokończymy jeszcze podróż, miejmy nadzieję, w sierpniu. Będzie Chorwacja, Czarnogóra, Albania ponownie. Także fajnie, no. To jedyne, co nam się spełniło, to na dziko żeśmy nie za bardzo pospali, ale była patopodróż, nie? Impreza w Macedonii, przemytnicy na Węgrzech. Elo mordy! Super, myśleliśmy, że dzisiaj nam się nie uda dotrzeć do domu, ale jesteśmy na dobrej drodze. Dlatego, że przejechaliśmy 300 km jednym strzałem. Zostało nam jeszcze 200. Także jest motywacja, śpimy dzisiaj raczej w łóżku, ale widzę tam, że moglibyśmy się nawet bez rozbijania namiotu wyspać. No. Elo mordy! Elo mordo. Dotarliśmy na chatę, czyli zrobiliśmy kółko Elbląg, Albania, Elbląg w 14 dni. Ja to bym powiedział, że około 6000 km. I była mega impreza, i była mega zabawa, i beka, i pato. Ale jesteśmy tak wykończeni po 32 godzinach podróży, że jedyne, o czym myślimy i marzymy, to zimne piwo i jedzenie. No, dziękujemy Wam za to, że oglądaliście nasze pato wypady do Albanii i mamy nadzieję, że jeszcze tam wrócimy, pokażemy Wam resztę Bałkanów. Czekajcie na nowe filmy. Jak macie jakieś pytania, piszcie do nas. Będziemy Wam odpowiadać, co, jak i gdzie w Albanii. Wszystko macie w opisie. Elo mordy! Elo! To właśnie jest jedna z tych rzeczy, dlaczego wróciliśmy szybciej w podróży. Musimy się zająć ogrodem dla dziadka. No ale słuchaj.
Słuchajcie, swoich truskawek. Pomóż nam się rozwijać. Zasubskrybuj nasz kanał, polubij i odwiedź nasze profile społecznościowe.